Zazdrość smoka Figo. Za 7 wzgórzami i 7 rzekami znajdowała się Dolina Iskier, gdzie żył mały smok Figo. Nie był jeszcze tak wielki jak jego tata, ani tak szybki jak ptaki, ale najbardziej zazdrościł swojemu najlepszemu przyjacielowi, lisowi Rudkowi. Rudek był zwinny, szybki i wszyscy go podziwiali. Kiedy skakał po drzewach, sowa Klara wołała: „Ach, jaki sprytny lis!” Kiedy przeskakiwał strumień, borsuk Bronek klaskał w łapki. Niezwykły Rudek. A Figo? Figo czuł, jak w jego brzuchu coś się skręca i burczy. To była zazdrość. Pewnego dnia zwierzęta postanowiły urządzić wielki wyścig do błękitnego wodospadu. Kto pierwszy tam dotrze, zostanie mistrzem doliny. Rudek na pewno wygra. Mruknął Figo, zaciskając zęby. Ale jeśli coś mu przeszkodzi? I wtedy wymyślił plan. Tuż przed startem, gdy Rudek spał pod drzewem, Figo przemycił do jego torby mały kamień obciążający. Teraz nie będzie tak szybki, pomyślał, zacierając łapy. Zwierzęta ruszyły. Rudek biegł jak błyskawica, ale coś było nie tak. Jego torba była cięższa, więc szybko zaczął zostawać w tyle. Figo natomiast wzbił się w powietrze i leciał dumnie do celu. Był już prawie przy wodospadzie, gdy nagle łapki mu się zaplątały i runął prosto w krzaki. Au! Zawył. Wtedy zobaczył, jak Rudek, mimo ciężaru, wciąż biegnie. Mimo że był spocony i zmęczony, nie poddał się. To właśnie Rudek jako pierwszy dotarł do celu. „Rudku, jak ty to zrobiłeś?” spytał Figo, wygrzebując się z liści. „Nie muszę być najszybszy, ale lubię się starać”, odpowiedział lis. „To sprawia mi radość”. Figo poczuł wstyd. Wtedy sowa Klara wyciągnęła z torby Rudka kamień. „Ktoś próbował oszukać”, powiedziała surowo. Figo opuścił głowę. „To ja go tam włożyłem”, przyznał. Wszystkie zwierzęta spojrzały na niego zdziwione. „Ale po co?” spytał Rudek. „Bo zawsze jesteś najlepszy, a ja czułem się niewidzialny”, powiedział cicho smok. Rudek podszedł do niego i klepnął go w skrzydło. „Figo, ale ty masz coś, czego nie ma nikt inny. Ty latasz. Może nie biegasz szybko, ale możesz przelatywać nad rzekami i wznosić się nad drzewami. To jest niezwykłe”. Figo pomyślał o tym pierwszy raz. Zamiast chcieć być jak Rudek, mógł być najlepszym smokiem, jakim potrafił. „Następnym razem będziemy razem trenować”, dodał lis. I tak zamiast zazdrościć, Figo zaczął ćwiczyć latanie. I kto wie, może następnym razem to on wygrałby wyścig, ale tym razem uczciwie. Zazdrość może skłonić nas do złych decyzji, ale każdy z nas ma coś wyjątkowego. Zamiast patrzeć na innych, warto odkryć swoje własne talenty.